wszystkim, z tej strony Ula i dzisiaj powracam z serią edukacyjno-informacyjną. Przed nami temat, który zainteresuje pewnie głównie osoby tworzące własne akcesoria i sprzęt na modele. Aczkolwiek warto się w tym orientować, nawet z perspektywy potencjalnego kupującego. Mowa oczywiście o okuciach Rio Rondo. Czekaj, co? Pod niemal każdym zdjęciem mojej pracy, w której użyłam elementów Rio Rondo, dostaję komentarze z zapytaniem, skąd mam bądź jak zrobiłam okucia. Rio Rondo wydaje się więc wciąż być czymś nowym i mało znanym w naszym kolekcjonerskim świadku, mimo że od pewnego czasu można je kupić w Polsce przez sklep monocerus.pl. Więc oto powstaje ten filmik. Od początku. Rio Rondo Enterprises to amerykańska firma założona w 1983 roku przez Carol Williams w odpowiedzi na zapotrzebowanie na miniaturowe elementy, które ciężko było wykonać samodzielnie. Firma sprzedaje również skórę, narzędzia, arki czy gotowe zestawy i książki o tackmakingu i wiele innych, ale my skupimy się na okuciach. Na stronie jest dostępny oczywiście katalog w PDF-ie z pełną ofertą i zostawię Wam link w opisie. Dostępne jest praktycznie wszystko, co może wymarzyć sobie tackmaker. Od okuć trójdzielnych i sprzączek, przez wszystkiego typu wędzidła i kiełzna, postrzemiona i elementy do rzędów w niemal każdym stylu. Dostępny jest szeroki wybór skal, od 1 do 6, czyli większe niż Strat, do 1 do 32, czyli Stablemates. Jeszcze nie tak dawno temu można było kupić Rio Rondo tylko ze strony producenta albo niemieckiego sklepu Model Pferdeversand. Na szczęście mamy Monocerusa, czyli sklep, który stale się rozwija i wychodzi naprzeciw potrzebom klientów. Pani Marta prowadząca sklep przysłała do mnie kilka okuć z prośbą, żeby nieco bliżej je przedstawić i zaprezentować, jak właściwie się ich używa. Oto więc jestem z okuciami od Monocerusa i małym osobistym zapasem, który udało mi się zebrać do tej pory. To może najpierw mały przewodnik po wielkościach. Rio Rondo zrobiło całkiem dobrą robotę, jeśli chodzi o skalowanie. Na Monocerusie oraz w katalogu wszystko macie opisane za pomocą skal modeli. Zazwyczaj jest też dopisek do okuć, jak szerokie paski przez nie przejdą. Czytajcie to uważnie, żeby potem się nie zdziwić. W zasadzie ja dzięki kupieniu okuć na Elbiaki uświadomiłam sobie, że całe życie robiłam za szerokie paski. No cóż. Poza skalą bierzcie też pod uwagę ogólną wielkość waszego modelu, bo na przykład moim zdaniem okucia dedykowane na Classic wyglądają czasem lepiej na mniejszych tradach. Także po prostu musicie się przyglądać. Skoro już o wielkościach wszystko wiadomo, przejdźmy do samego użytkowania. Okucia przychodzą do nas odlane w całych blistrach, żeby się nie pogubić. Możemy je oddzielić za pomocą cążek albo po prostu wyłamać, poruszając w obie strony aż do skutku. Jak nie trudno zauważyć, niezależnie od metody zostaje nam niewielka nadlewka. Pół biedy, jeśli zakryje nam ją jakiś pasek, ale jeśli ma być na widoku, to każdy szanujący się tackmaker zrobi z tym porządek. W tym celu można użyć pilnika modelarskiego, papieru ściernego, czy nawet pilniczkę do paznokci. Idzie szybko, to dość miękki metal. I właśnie, nie dajcie się zwieść solidnemu wyglądowi okuć. W rzeczywistości są dość filigranowe, miejcie to na uwadze podczas pracy. Mi już się udało złamać sprzączkę w swojej karierze. A propos sprzączek, nie można kupić gotowych wersji z bolcem, a takie czasem są potrzebne. Oczywiście do kupienia są dedykowane bolce od Rio Rondo, aczkolwiek ja jestem z Knera i zawsze robię je sama. Odcinam kawałek druciku, spłaszczam końcówkę i zaginam ją w mini haczyk. Zakładam na sprzączkę i zaciskam. Potem wystarczy tylko odciąć nadmiar. Tada! Chciałam jeszcze wrócić na moment do kwestii cen. Ponieważ to drobne, precyzyjnie stworzone elementy i dodatkowo sprowadzane zza oceanu, to mają swoją cenę. Dlatego polecam je kupić osobom, które już od jakiegoś czasu bawią się w tworzenie akcesoriów i wiedzą, że po prostu koszt materiałów im się zwróci. Nie żebym wam mówiła jak żyć czy coś, tylko sugestia. Podsumowując, okucia Rio Rondo to świetna sprawa, ułatwiająca życie tackmakerów na całym świecie. Ich używanie podnosi poziom prac i, co by nie mówić, jest satysfakcjonujące dla twórcy. Ogromnie się cieszę, że w końcu możemy je dostać w Polsce. Dlatego bardzo dziękuję Marcie za współpracę i niesamowite zaangażowanie w rozwój sklepu. Gorąco polecam wszystkim zakupy na Monocerusie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i był w jakiś sposób pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, jakiś miły komentarz. Albo niemiły, jak tak uważacie. Ja tutaj nie gardzę, prawda? I dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmiku.